Bum, 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 bum. Ram, param, pam, pam. Witajcie na kolejnym No Comment. Ja nazywam się Łukasz Żeligowski, a dzisiaj jest ze mną Kamil Żynda. Cześć Kamilu. Cześć Łukasz. Będziemy rozmawiali o kilku bardzo ciekawych sprawach. Usłyszycie coś na temat tego, dlaczego bitcoinów będzie więcej niż 21 milionów. A może nie, zobaczymy. Może nie. Co to są memcoiny i dlaczego warto na nie zwracać czasami uwagę. I porozmawiamy oczywiście o korektach na bitcoinie, no bo mamy teraz wielką korektę. No, koniec chyba hossy już się zbliża, no w sumie tak Do zera. do zera Do już. zera. Bitcoin już nie żyje, już umarł kolejny raz, no teraz tylko czekamy na zgliszcza, nie? Tak, to faktycznie wiele osób jest nowych w kryptowalutach i doświadcza w tej chwili, myślę, pewnych emocji takich dosyć intensywnych. No tak, no bo tutaj widać, że ten narybek taki świeży się pojawił na rynku. No i wszędzie jakiś już przy tych spadkach nad 5%, które mamy, no to tu już widzę, że po prostu wylewa się zewsząd pesymizm, że już koniec, że co się dzieje, że gdzie jak wychodzić do złotówek, że już koniec krypto. No i to jest znak ewidentny, że są nowi ludzie na rynku. No oni nie widzą, nie pamiętają sytuacji, w których my byliśmy. Nie to, że się przychwalam, no bo to ogólnie też miałem w niektórych momentach mokro w majtkach, że tak powiem, ale no ogólnie już przyzwyczaiłem się do jakichś takich korek 10-15%, bo to, co się działo w jakichś tam latach 2021 na przykład, to były korekty po 40% w ciągu kilku dni. Tak. I w tym momencie no korekta jakaś 5%, ja wiem, że ten próg ponad 100 000 jest takim bardzo drażliwym elementem i jak ludzie zobaczą, że on czasem spadnie poniżej 100 000, to już o Boga, koniec świata. No ale to myślę, że no my mamy już doświadczenie jakieś, widzimy jakieś w przyszłości, co się działo. Ja pamiętam mój pierwszy, większy zakup bitcoina na taki poważny, na dosyć dużą kwotę. Znajomi zwrócili pożyczkę i miałem naprawdę taką konkretną kwotę w złotówkach. Kilka dni czekałem, albo nawet chyba tygodni, zanim w końcu kupiłem tego bitcoina, taki byłem zdenerwowany. No i jak już kupiłem, kliknąłem kupiło się, zamknąłem tego laptopa, poszedłem na konferencję, do sali konferencyjnej na spotkanie i tam akurat była chwila przerwy, ja otworzyłem laptopa i patrzę, spadło chyba 20%. No, to było dosłownie 5 minut po moim zakupie, no może 20 nie, może 10 spadło, bo Chiny właśnie, dosłownie chwilę po moim zakupie, Chiny ogłosiły, że banują bitcoina. To był 2017 rok chyba w tym momencie. Tak. Albo 16, jak to kupowałem. No i muszę powiedzieć, że to była chwila, powiedzmy, mówię, ja bez sensu, po co kupowałem, to jest do kitu. Także rozumiem Tak. tych, którzy teraz tak myślą. No ale na szczęście się okazało, że z tych chyba 4000 zł jednak podźwignął się i No dał tak, radę. miałem kolegę, jak też zaczynał swoją karierę z kryptowalutami 2018 rok. W 2017 ten szczyt to był $20 000 chyba w grudniu wtedy. I no ja zacząłem kupować oczywiście jak po szczycie, no bo już zaczął spadać, czekałem aż będzie górka, mówię, no teraz korekta, no to na korekcie zacznę kupować. No i tak kupowałem przy 18, 17, 16, 15, cały czas kupowałem, aż się skończył kapitał, a on dalej leciał. Także no nic, no, taka historia z kryptowalutami jest, że no to uśrednianie w dłuższym terminie, DCA takie właśnie, no to nie ma znaczenia, czy kupujesz za 20 000, czy 50 000, czy 100 000. No. Historycznie Bitcoin zawsze idzie do góry. No w tym momencie osób, które nie są na plusie, no to jest po prostu, to są ci ludzie, którzy weszli w ostatnich kilku dniach. Tak. Kiedy weszliśmy po prostu na te szczyty szczytów, a no 99,9% ludzi, którzy używali Bitcoina do tej pory, no są po prostu pod korek szczęśliwi, tak? Ten kolega mój, pamiętam, że on kupił na górce na 20 000. Jak to wszystko zaczęło spadać, to po pół roku on tam do mnie dzwoni, załamany, mówi, Matko Boska, koniec świata, ja za 20 000 już nigdy to się nie odkuję. Ja mówię, chłopie, poczekaj, nie? Nie sprzedał tego bitcoina. No to dobrze zrobił. I zobacz, 20 000 kupił i już ma 5-krotną wartość, nie? 5-krotną. Ja mam tutaj listę kilku takich spektakularnych korekt. Na przykład w czerwcu 2011 roku Bitcoin spada z $32 do 10 w ciągu kilku dni. W kwietniu 2013 roku z $266
nie tysięcy, $266 do 50 w ciągu 2 dni spada, prawda? No, kurczę, spadek. W grudniu 2017 roku z 19,5 do 11, czyli o 44%, również w ciągu 5 dni. No. Taki spadek, nie? Pionowa ściana, koniec Wtedy Bitcoin. akurat kupowałem. To było straszne. Maj 2021 z 58 do 30 tysięcy w ciągu tygodnia Tak. spadła cena. No i w listopadzie 2021 roku z 69 do 42 również w ciągu kilku dni, a teraz za te 69 to każdy by kupił, nie? Tak, Faktycznie, tak. no, kurde, można byłoby I kupować. teraz wiesz, no jeszcze Bitcoin to swoją drogą, bo Bitcoin te korekty ma dość głębokie, ale no, jakieś tam alty, no to przecież tam to takie zmiany drastyczne, że jak tam Bitcoin spadł po 40%, to niektóre to po prostu 80% i już do piekła praktycznie, Tak. nie? No i ile z tych projektów, to też jest ciekawa ta rotacja, co się dzieje na rynku w tym momencie, no bo projektów, które jeszcze żyją z poprzedniej hossy, tej 2017, no to tam ogólnie bardzo mało jest. No, mamy chyba Litecoina, AD. No, jest trochę tych projektów. Co ciekawe, one się znowu pojawiają, nie? Teraz notują ciekawe wzrosty. No ale tak, to nie jest tak, że ich jest bardzo dużo, ale trzeba też pamiętać, że w 2018 to tych projektów to nie było 10 czy 100 tysięcy, nie? No nie, Było znacznie mniej. tak, tak. Więc w pewien pomijam tutaj jakieś ICO, tokeny ICO, które były no trudne, na przykład taki projekt Golem, nie wiem czy pamiętasz Tak, jeszcze. to oni zbierali moc obliczeniową chyba tam. Tak, i oni zebrali jakieś tysiące czy dziesiątki tysięcy ETH, nie? To samo Lisk, Tak, o Lisku to już w ogóle nikt nie słyszał, nie? którego spotkałem przecież, jak byliśmy na konferencji w Singapurze, to jak powiedział, że jest Liska, to po prostu nie miałem. Mówię, wy jeszcze istniejecie? Mówi, tak, mamy się dobrze, jeszcze zostały ETH z poprzedniej hossy. Także myślę, że jak je sprzedali, to w tym momencie też są dość szczęśliwi, nie? No tak, ja pamiętam, tak a propos tych gwałtownych spadków, to byliśmy na NBX-ie, dosłownie chyba tydzień przed upadkiem FTX-a. Tak, I oni mieli tam ten swój token, FTX właśnie chyba, tak? Czy FTT, FTT, no. no tak. Pamiętam, że tam mieliśmy rozmowy na NBX-ie, jak to super się rozwija, tam był taki launchpad, jakieś super stoisko, w ogóle. To jeszcze z Luny tam byli też wtedy. No i z Luny byli, Tak. tak, dokładnie, bo to właśnie, bo to nie z FTX-a, tylko z Luny byli, a Luna była bardzo mocno powiązana jak się okazało, z FTX-em, no i tak, no Luna, ja pamiętam, wtedy kupiłem trochę tej Luny. Oj. Kupiłem trochę tej Luny po tym NBX-ie i to tak chyba 3 dni przed spadkiem. To w ogóle... Bywa. Tak, no to a propos Luny, to ja mam po prostu historię. Jak już spadła ta Luna, no miałem na Revolucie można było wtedy ją kupić. No i ja sobie, jak już był ten upadek, no to mówię, a się podłapię tam może, wiesz, jak już spadło 90%, na pewno odbije coś tam. No tego nie zrobię, no bo wiesz, rzuć pamięć. kurczę, no jak wiesz, 99%, no na pewno jakiś się znajdzie gamoń, który kupi i zaraz odbije. No to mówię, dobra, kupię. Kupiłem tam za jakieś, nie wiem, kilkaset złotych. No i tak patrzę, przed spaniem sobie kupiłem i patrzę, to już zarobiony jestem tam kilka procent. O, tu jeszcze parę procent. Mówię, dobra, wstanę, poczekam do rana. I rano zero. Z rana 90% od tego, co kupiłem, spadło jeszcze. Także pozamiatane. No i tam przytrzymałem jeszcze przez jakiś czas, ale później już Revolut sam zlistował to w ogóle i dał mi jakieś śmieszne grosze z tego, także no. No tak to czasami jest, także... Nie zawsze buy the dip jest dobry. Tak. Pamiętajcie, mówię teraz to przede wszystkim do tych osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami. Spadki na tym rynku są rzeczą zupełnie naturalną i powiedziałbym nawet wręcz pożądaną, bo to właśnie dzięki tym spadkom jesteśmy w stanie osiągać jakieś dobre wyniki. Czy hossa się kończy? No moim zdaniem zdecydowanie nie. Mamy dużo przesłanek, które mówią raczej o tym, że to jest chwilowa korekta. Wiemy, co się dzieje w Stanach, wiemy o tym, że rusza naprawdę pełną parą ta ustawa związana z stworzeniem Bitcoin Reserve Pile, czy strategicznej rezerwy bitcoinowej, można też tak to nazwać. Już w kilku Stanach chyba nawet jest zatwierdzona ta ustawa, albo jest już bliska zatwierdzeniu. No,
jeżeli to zostanie ogłoszone, no to myślę, że nie ma mocnych, to musi być Bitcoin poczuje. Tak, no poza tym w niektórych stanach można płacić opłaty administracyjne stanowe normalnie Też można Bitcoinem. kryptowalutami. No właśnie, także myślę, że tutaj no, nic nie wskazuje na to, no w takiej sytuacji jesteśmy, nic nie wskazuje na to, żeby to miało się skończyć w tym momencie, co się zaczęło praktycznie ile? 2 miesiące temu? Nawet nie 2 miesiące temu ten rajd się zaczął. Jakoś 1,5 miesiąca? No 1,5 miesiąca 1,5 temu. miesiąca temu. No i No, to, czy tak naprawdę trwa już prawie rok hossa, tak, nie? tak. No i zobacz w sumie jaki jesteśmy już. Pamiętam jak dobijaliśmy do tej stówki, to tam co 1000 każdy obserwował i mówię, Jezu, tu 98, 99, stówka. A teraz patrz, ostatnie dni, no to przecież było $1000 dziennie szło do góry i jakoś ja tak na to patrzyłem bez emocji w ogóle. Ustawiłem sobie DCA i Musi mówię, no być 300, nie? 300 musi tysięcy, być, no 400. 300. No zobaczymy, no w tym roku, no jak obstałeś? Już mamy koniec roku. W tym roku? Tak, mamy No, do końca roku 2 ja tygodnie. cały czas jestem przekonany, że będziemy mieli jednak wzrost, chociaż no, kalendarzowo to niezbyt dobrze się układa, bo w grudniu ludzie raczej inwestują w święta, w prezenty, a nie w takie kryptowaluty, chociaż może się okazać, że będziemy mieli ciekawe zakupy związane z tym podatkiem od dochodów kapitałowych, tak? Można zamiast zapłacić podatek, pokazując zyski, można ten zysk przeznaczyć na zakup bitcoina i potem w Tak. przyszłym roku sprzedać. Także no, jest to jakaś możliwość, można w tym kierunku pójść, ale czy tak będzie? No nie wiem. Plan B mówi 150 tysięcy w grudniu. No już tak w sumie nie jesteśmy daleko. No. No 50%, no to jednak No. trochę jest. No, w 1,5 tygodnia będzie Czyli- ciężko. Ja przypomnę, my nagrywamy ten program w czwartek. Aktualna cena bitcoina to jest około 101 tysięcy dolarów, więc no, daleko od tego szczytu 108 chyba było, tak? Tak. Czy coś Tak, koło tak, tego. tak. Więc faktycznie tam 4-5% spadek, no 6% spadek, czy coś takiego. No, tam 10, niech będzie, że Tak. 10% spadło, to nie jest jakaś taka straszna korekta. Bywało No tak, nie, no bywało zdecydowanie bardziej. gorzej. Ale tak jeszcze ostatnia rzecz, tak powiem Ci, że zauważyłem taką korelację. Znaczy ona zawsze była, ale w tym momencie ja po prostu jak widzę spadki na krypto, to mówię, zobaczę co się dzieje na giełdzie amerykańskiej. A I tam. one zawsze są powiązane, te rynki. Tak. Że jak widzę, że coś się dzieje na rynku krypto, to wracam do rynków tradycyjnych i patrzę, że to był jakby początek tych spadków, to się zaczyna właśnie od giełdy tradycyjnej. Czyli my dalej, czy tu już nie wiem, czy tak było kiedyś, no ciężko mi teraz przypomnieć historycznie, ale w tym momencie widzę, że właśnie Bitcoin jest bardzo skorelowany z rynkami tradycyjnymi. Tak, Bitcoin w tej chwili jest. Był taki moment, kiedy nie był, Tak, ale no, możemy porozmawiać teraz, pospekulować, dlaczego te spadki były. Ja myślę, że te spadki jednak są częściowo efektem jakiejś próby manipulacji. To myślę, że tam mogą być takie jeszcze można trochę tym kursem pograć. Bitcoin to jest zbyt płytkie aktywo jak na dużych graczy i oni mogą tam tym rynkiem trochę pograć. Czasami wiemy, że dochodzi do jakichś manipulacji związanych z po prostu rynkiem grania na dźwigni. Jak mieliśmy te wzrosty, to likwidacja pozycji long była w czasie tych spadków bardzo set duża. milionów dolarów poszło. No sporo, nie? To Tak. nie. Ktoś fajnie wykorzystał. No ale kluczowa według mnie jednak cały czas jest to, co działo się w środę, czyli informacja Fedu o tym, że oczywiście obniżają stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, ale i to był ten właśnie chłodny taki deszczyk. W przyszłym roku przewidują tylko delikatne 2 obniżki. Także to jest, no, rynek spodziewał się jednak głębszych obniżek, większych, myśleli, że będzie 5-6, tak żeby faktycznie zejść z tych 4, bo teraz około 4% chyba, żeby zejść do tych 2% na przykład, nie? A tutaj jednak Fed, Jerome Powell powiedział, no nie sądzę, raczej nie, przewidujemy 2. No i dodatkowo na pytanie o to, czy ustąpi, powiedział, że nie ustąpi. Co w sytuacji, gdy prezydent przyjdzie i go poprosi o to, żeby ustąpił, powiedział, że też nie ustąpi.
Także mowa oczywiście o Trumpie, że, czy zgodzi się na to, żeby odejść z urzędu, ale Jerome Powell powiedział, że nie odejdzie. Nie widzi możliwości, żeby prezydent mógł go zmusić do tego. Kiedy tam jest inauguracja w ogóle? Inauguracja nowego prezydenta jest 20 stycznia. Tam są jakieś przepisy dotyczące, czy to jest weekend, czy nie, ale chyba w tym roku nie będzie weekendu, więc 20 stycznia Trump oficjalnie przejmie władzę. Tam w ogóle zeszliśmy na Stany i trochę pospekulujmy. Zauważyłeś, że Biden po tym, jak Trump wygrał, to Biden był, że tak powiem, w niezłej formie. Tak. Zachowywał się normalnie. Tak. Nie zachowywał się jak żywy trup, nie zachowywał się jak zombie, tylko normalnie, no oczywiście, nie zachowywał się jak 30-latek czy 20-latek, ale mówił normalnie, odpowiadał, nie był taki zagubiony, czasami może był zmęczony, ale zdecydowanie nie było jakoś tragicznie. Tam wręcz mówi się o tym, że doszło do jakiejś dziwnej sytuacji. Podejrzewa się, że Bidenowie zagłosowali na Trumpa. Tak się mówi. Nie witają się z panią Kamalą Harris w ogóle, nie podają sobie dłoni. Wydaje mi się, że w pewnym sensie Biden nie chciał startować, nie chciał wygrać wyborów. Myślę, że on chciał zrobić coś, co zrobił teraz. Bo on ułaskawił swojego syna. No właśnie, chciałem powiedzieć, bo on z tym ułaskawieniem to tak trochę pojechał szeroko, bo tam 100 osób chyba ułaskawił. Dużo osób, ale przede wszystkim swojego syna, którego obiecał, że nie będzie. Że nie będzie łaskawy. Tak. Ale teraz powiedział, ułaskawiłem i co mi zrobicie? No. Pańskiego płaszcza nie ma w szatni i co pan mi zrobi? Tak. No ale to akurat takie obrazki znamy z polskiego rynku też. Tej Kamiński wąsik. Tutaj są zdania podzielone. Niemniej jednak to, co zrobił Biden, to Biden ułaskawił, i teraz właśnie tu mam ciekawy case, bo Biden ułaskawił swojego syna, który nie ma jeszcze żadnego wyroku. Czyli bardzo podobnie. Ale to jest normalne w Stanach. Tak. To znaczy w Stanach można ułaskawić kogoś, to jest reguła. I stąd zresztą były spory o to, czy można Kamińskiego ułaskawić, czy nie, bo... Nie ma winy, to nie możesz ułaskawić. Ale tu chodzi o to, że jeżeli ktoś cię podejrzewa o winę, to nawet jeżeli będziesz winny, jeżeli jesteś o coś oskarżony, to nie. Nie wchodźmy w te tematy, to jest trudniejsze. Moglibyśmy o ciekawszych tematach politycznych porozmawiać, ale to nie jest audycja polityczna. Tak jest. Niemniej jednak widzę, że Biden tak trochę odetchnął, i jestem ciekaw, czy będzie kibicował Trumpowi, i zwracam tu uwagę, to jest coś, co uważam, że demokraci zrobili dobrze, a przynajmniej administracja Bidena. Otóż nie dochodzą żadne sygnały o tym, że jest utrudniane przejęcie gabinetu. To znaczy wszyscy kluczowi kandydaci, bo to są jeszcze kandydaci na stanowiska istotne w nowym gabinecie, są już uczestnikami ważnych spotkań w Białym Domu, biorą udział w bieżącej pracy, także przejmują już, można powiedzieć, te obowiązki. Słyszałem opinię, że właśnie wszystko jest bardzo takie gładkie, właściwe, tak jak być powinno. Także brawo, tutaj muszę powiedzieć, że chapeau bas, nie szatą, wiem, już chapeau bas, to jest dowód na to, że czytamy komentarze. Chapeau bas, że coś takiego zrobili, bywało różnie wcześniej, jest dobrze, to tylko daje nadzieję na to, że Trumpowi szybko uda się zrobić. Z tych zmian, które Trump zapowiadał, co Ciebie najbardziej intryguje? Powiem Ci, że to właśnie taką. jedna zmiana jaka, to nie mogło umknąć mojej uwadze to, że pojawi się nowy departament, którego szefem będzie Elon Musk, który będzie nazywał się jak? Dodgy, także Department of Government to jest po prostu, tego jestem najbardziej ciekawy, co się z tym wydarzy. Ja muszę powiedzieć, że też dokładnie tego chcę zobaczyć Elona Muska w działaniu w sferze rządowej. To będzie wielka rzecz. Mamy pewien przedsmak tego, co się może wydarzyć. Mamy pewien przedsmak, bo oto Javier Milei w Argentynie rozpoczął takie działania w grudniu zeszłego roku.
i wszyscy się śmiali, że mu się nie uda, że to jest oszołom, że nic nie będzie. On miał pewne problemy na początku, tam parlament chyba jest, parlament się sprzeciwiał, ale oto nagle się okazuje, że inflacja listopadowa, gdyby przenieść ją na rok, to będzie 2,6%. Tak, A była trzycyfrowa w grudniu. tak, tylko że tutaj wiesz, no nie możemy też nie wspomnieć o tym, że to jest kosztem też sytuacji w kraju, bo tam ilość osób w skrajnej nędzy, niedojadających zwiększa się tam drastycznie. Oczywiście, że tak. Ja tutaj Tylko reformy są niektórzy, bolesne. dokładnie, reformy są bolesne. Wcześniej ci ludzie, niestety, dużo tych ludzi żyło na koszt innych obywateli, bo wykonywali pracę, która nie jest niezbędna, nie jest może potrzebna, no bo mówimy tutaj o dziesiątkach tysięcy zwolnionych urzędników, Tak, o zamkniętych administracja. ministerstwach. I nagle się okazało, że bez tych ministerstw jednak Argentyna może funkcjonować. To pociągnęło wiele konsekwencji za sobą, więc nie jest łatwo, chociaż muszę powiedzieć, że oglądam jednego takiego polskiego vlogera, podróżnika, który w tej chwili jest w Argentynie i on tam pokazuje, jak ludzie żyją. Był w Buenos Aires. Co ciekawe, to jest miasto, które skupia chyba 1/3 populacji Argentyny. Taki olbrzymi kraj, znacznie większy od Polski, wielokrotnie większy od Polski, a Proszę. 1/3 chyba, czy 1/4 populacji mieszka w Rio de Janeiro. Kurczę, nie w Rio de Janeiro, tylko w Buenos Aires oczywiście. W Buenos Aires i faktycznie okazało się, że jeśli jeszcze rok temu, mając euro czy dolary, można było swobodnie funkcjonować, jeść gdzie się chciało, w każdej knajpie, kupować rzeczy, które się chciało. Już mówię tutaj o jedzeniu przede wszystkim, takich zwykłych spraw, to w tej chwili te ceny są no jednak wysokie. Tam pamiętam w tej chwili jedną cenę, dwie porcje lodów po 2 smaki każda, takie w pudełeczku takim papierowym, z lodziarni, fakt, że dosyć kultowej, ale no jednak kosztowały 80 zł. Oj. Czyli dosyć drogo, nie? Tak. To taka mocna warszawska cena, nie? Ale ludzie żyją. Żyją i jest cały czas tłoczno w restauracjach, tłoczno w kawiarniach, więc myślę, że fakt na pewno dotyka to pewnej grupy osób, ale jakoś ludzie sobie dają radę. No jednak tak przynajmniej mówiła Polka, która tam mieszka od kilku lat, mówi, że wcześniej to było tak, że ceny były zmieniane codziennie, a czasami nawet 2 razy dziennie. A w tej chwili to jest raz na miesiąc. Także chyba jest trochę lepiej. Faktycznie, mimo że drożej, to jednak jest tak stabilniej i bezpieczniej. Zobaczymy, jakie będą efekty. No a ja czekam naprawdę na efekty DOGE i Department of Government Efficiency. Tak. To będzie bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli tam zadziała, No, to ja naprawdę myślę, że bym chciał, żeby zrobili to w Polsce. Myślę, że wiesz, że jak Musk jak wjechał do X-a i to wyciął po prostu 90 wszystkich parę, pień, to myślę, że to, co może tutaj narobić, no bardzo ciekawy jestem, powiem Ci. I w sumie no, trzymam trochę kciuki za to, no bo chciałbym zobaczyć, co już jest ten Trump, to jest. No, już teraz trzeba tylko liczyć na to, że wyciągnie coś dobrego z tego świat, a nie tylko to, że Trump jest kolejny raz prezydentem. No, myślę, że... Ciekawe rzeczy dzieją się w związku z Trumpem. Ja cały czas mówię, Trump jeszcze nie jest, nawet nie jest prezydentem, Tak. a już rząd niemiecki upadł. Rząd francuski upadł. Mamy Tak. zamieszanie bardzo poważne w Unii Europejskiej. Mamy nagle jakieś zmiany w Chinach. Mamy bardzo duże problemy w Kanadzie. Tak. Trudeau wieloletni, chyba 10 lat on jest premierem. Prawdopodobnie poda się do dymisji. No, ta wypowiedź Trumpa o tym, jak Trudeau się z nim spotkał i tam mówi, że nie możecie podnieść cen, bo no, Kanada będzie miała problemy, nie? On powiedział, nie no, musimy podnieść cenę. On mówi, nie no, musimy coś innego zrobić. On mówi, nie ma problemu, przyjdźcie, zgłoście się, że chcecie być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, nie ma problemu. Nie będzie ceł. Tak powiedział. Tak powiedział. Także No to tylko Trump może tak no powiedzieć. tylko Trump może Tylko tak Trump powiedzieć. może tak powiedzieć. Dał rozwiązanie. Dał rozwiązanie. Jak się Wam cła nie podobają, proszę bardzo, zapraszamy.
No tam, no bo Trump powiedział do Trudeau, nie podoba mi się ta nadwyżka, bo 70% eksportu Kanady idzie do Stanów Zjednoczonych. No okej. Także można powiedzieć, że oni żyją ze Stanów Zjednoczonych. Zostawmy Amerykanów, a może tak troszeczkę nie, bo oto BlackRock wypuszcza reklamówkę Bitcoina. No i to jest ciekawe, co się w tej reklamówce pojawiło drobnym druczkiem. Tak, słuchajcie, mam nadzieję, że teraz będzie widać screenshot. Ja to oglądałem i po prostu przez chwilę myślałem, że coś przegapiłem, cofnąłem tą reklamę i patrzę, nie, jest napisane tym drobnym druczkiem na dole. Bitcoinów jest 21 milionów, bo o tym jest ten fragment tej reklamówki, a tam na dole jest napisane, nie gwarantujemy tego. Tak, że może się w przyszłości Może się w zmienić. przyszłości zmienić. No i zaczęły się robić spekulacje w sieci, że tu mamy do czynienia z jakimś takim koniem trojańskim, który chce tutaj coś złego zrobić Bitcoinowi. Można to, wiesz, z dwóch stron do tego podejść. Albo zrobili taki disclaimer, po prostu, że w przyszłości, jak się zmieni sytuacja z Bitcoinem, niekoniecznie z ich powodu, no ale może się zmienić sytuacja z Bitcoinem i wtedy może się zmienić, no i oni muszą jakby już w formie takiej reklamy dawać ludziom, pokazać taką możliwość, że to się może zmienić, no ale z drugiej strony, to co mnie bardziej tutaj już tak trochę kręci w tym wszystkim, żeby dostrzec takie tutaj jakieś teorie spiskowe, no to jest to, że no, nie jest tutaj jakąś tajemnicą, że BlackRock inwestuje w kopalnie krypto, w giełdę krypto. No i jeszcze będzie, podejrzewam, niedługo miał też najwięcej krypto Bitcoina ze wszystkich podmiotów. No, I teraz może jakby namieszać. łącząc te wszystkie kropki, możemy wziąć pod uwagę, że no, oni mogą mieć realny wpływ na to, żeby ten protokół się zmienił. Tak, tutaj małe wyjaśnienie takie techniczne. Faktycznie teoretyczna zmiana w kodzie Bitcoina jest możliwa, można tego dokonać. Nie trzeba nikogo pytać, można zrobić tą zmianę i uruchomić swój własny węzeł i jeżeli ten nasz węzeł będzie działał, no to on zostanie odrzucony oczywiście przez pozostałe węzły, a nasz węzeł zacznie produkować bloki w nowym blockchainie. Czyli nastąpi takie rozgałęzienie, nazywamy to forkiem. Tego typu sytuacje miały już miejsce. Mieliśmy forka, gdy powstawał Bitcoin Cash, mieliśmy forka, gdy powstawał Bitcoin Satoshi Vision, ABC. Tak, mieliśmy forka, gdy powstawało ETH nowe, czyli to ETH, które my nazywamy ETH, to tak naprawdę jest nowym ETH, tak. a to, co nazywamy ETC, to jest tym starym ETH. Tak. Także taka rzecz, więc to nie znaczy, że Bitcoin stanie się go tak naprawdę więcej, tylko ten nowy Bitcoin, kopia tego blockchaina, która w pewnym momencie zacznie się rozjeżdżać, tego nowego tokena można byłoby zrobić więcej. Pytanie, czy ludzie, który z tych blockchainów uznają, że niesie ze sobą wartość. W przypadku Ethereum wyraźnie widać, to nowe Ethereum po zmianie zostało uznane przez rynek, a Ethereum Classic jednak jest trochę z tyłu. Tutaj może się okazać, że jak powstanie ten BlackRock Bitcoin na przykład i stary Bitcoin, to może się okazać, że no jednak siła BlackRocka będzie na tyle duża, że utrzymają wartość tego nowego Bitcoina, chociaż ja raczej bym powiedział, że to jest droga ku samozagładzie. No tak, no to złamie największy paradygmat związany z Bitcoinem przecież, nie? Nie wierzę, żeby społeczność bitcoinowa zaakceptowała to, czyli myślę, że jednak sporo osób zostanie w tym starym Bitcoinie i jego będzie trzymała, akumulowała, no bo w momencie, gdy nastąpi fork, to nagle się okaże, że mamy 2 razy więcej, jeżeli mieliśmy 100 bitcoinów, a potem następuje fork, to mamy 100 tych starych i 100 tych nowych. Tak, więc ludzie będą te stare trzymali, a te nowe będą sprzedawali. Ale BlackRock może zrobić coś odwrotnego. Jak będzie miał tak dużo tych starych bitcoinów, będzie mógł je spuścić na rynek i w ten sposób zdumpować cenę. Także no, nie wiem co wtedy by się stało. To byłoby bardzo ciekawe. No, nie wiem. No wiesz, tu jeszcze wchodzi w grę ogólnie, to tak dodając do tej dyskusji,
no, te komputery kwantowe, nie? No, teraz ostatnio Google Willow, tak, przedstawił, procesor Willow. przedstawił nowy komputer kwantowy, który no, teoretycznie jest już w stanie rozwiązywać szyfrowanie SH. Tylko Właśnie- teoretycznie. Właśnie nawet teoretycznie nie. To jest takie, bardzo mi się podoba to określenie, to jest tak jak, to mówiliśmy ze Sławkiem o tym czasie kwadransu, zachęcam do obejrzenia, jeżeli ktoś z Was nie zobaczył poprzedni kwadrans, to jest taki komputer kwantowy jest jak kod Schrödingera. Tak, Jest i go nie ma. Nie? Działa i nie działa. tak. Więc nie do końca to tam jest ok. Do tego stopnia, że w sumie nie do końca wiadomo, czy ten wynik, który on wyliczył, czy on jest prawdziwy, bo żeby go sprawdzić, czy jest dobry, to trzeba czekać kilka lat, nie? Żeby go teraz zweryfikować. No, to tak pół żartem, pół serio, ale faktycznie no, komputery kwantowe po prostu bardzo często się mylą. I najlepsze określenie, powtórzę tą historię z kwadransa, to jest tak, jak przychodzi gościu na rekrutację, rekruter go tam pyta, mówi, o, a pan tu zaznaczył, że pana super umiejętność to jest szybkie liczenie. On mówi, tak, niech pan poda mi 2 cyfry. No dobra, no, 1844 razy 5 736. A mówi, 124 348,72. On mówi, a proszę pana, ale to nawet nie jest blisko właściwego wyniku. Ale jak szybko. Tak. To fakt. Tak. Bardzo lubię tą historię. Uważam, że akurat jeśli chodzi o komputer kwantowy, bardzo dobrze pasuje, ale Teoretyczna możliwość istnieje. teoretycznie, no właśnie, w teorii jest tam taka możliwość, chociaż nie do końca wiadomo, jak to wszystko jeszcze będzie działało. No. I z drugiej strony też tak sobie myślę głośno, że no, jeżeli będzie to szyfrowanie złamane, to myślę, że krypto akurat będzie najmniejszym problemem. Dokładnie. To trzeba zdawać sobie sprawę, że to szyfrowanie jest wszędzie. Wszędzie w koło. Wszędzie zarówno bankowość i finanse, jak i rozmowy, cała komunikacja, wszystko. Nie? No, Tak. to jest, myślę, Banki, praktycznie całe szyfrowanie znika ze świata, no, wszystkie zabezpieczenia. Na razie myślę, że tutaj jesteśmy bezpieczni. No. A to jest dobry moment, żeby przypomnieć Wam, że skoro jesteście z nami, podoba Wam się ta treść, to możecie wywołać uśmiech na naszych ustach, klikając teraz w dzwoneczek, subskrybuj dzwoneczek i lajkując oczywiście ten odcinek. Bardzo nam zależy, żeby zwiększać nasze zasięgi. 27,5 tysiąca to jest tyle, ile w tej chwili mamy. 30 tysięcy, no słuchajcie, jak nie będzie 30 tysięcy do końca roku, Jakby to nam będzie się słabo. udało do końca roku 30 tysięcy, to myślę, że Będzie, no co? może być. No. Trzeba pamiętać, Od że Was to zależy. tak, od was to zależy. No i z naszych statystyk wynika, że jednak połowa tych, co nas ogląda, nas nie subskrybuje mimo wszystko. Także no, nie wiem, na to czekacie jeszcze. No, na pewno będą fajne treści. Nie powiem, co też niedługo się pojawi, ale też kolejna fajna treść z naszych wywiadów, tak. No i kolejka jest, także żebyście na pewno już niczego nie ominęli, no to tutaj dzwoneczek koniecznie, wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie. Okej, mamy jeszcze jeden temat do omówienia, tak na krótko, memcoiny. Memcoiny, no to właśnie, ja w ogóle nie wiem, ja już, głupio mi to mówić, ale chyba jestem za stary po prostu, rozumiesz, no. Bo No. Kuponki, farty, no tak. nie wiem, no. Haktua Girl, Memcoin, tak. no w ogóle... Fartcoin. Jeżeli byście go kupili 1,5 miesiąca temu, dzisiaj mielibyście 20 razy więcej. Haktua Girl to akurat jest zły przykład. Tam doszło do pewnego, no nie wiem, czy można powiedzieć nadużycia, ale po prostu ci, co kupili, to stracili, a ci, co sprzedali, to zyskali. Tak jakoś się składa, że to podobno głównie autorzy zyskali, a publika straciła. Jakimś dziwnym trafem. Ja jestem zdania, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli ktoś chciał kupić, to jego wolny wybór. Jeżeli dał się oszukać, no to może oskarżyć oczywiście, że jeżeli został świadomie wprowadzony w błąd, celowo wprowadzony w błąd, no ale tutaj wydaje mi się, że no jest ciężko to udowodnić, taką celowość, a po drugie, no mógł sprawdzić. Wszyscy mówią, to jest ryzykowne, nie rób, jeżeli nie sprawdzasz, jeśli nie jesteś pewny. No ale okazuje się, że jednak memcoiny mają jakiś sens. I to mnie trochę zaskoczyło. Przeglądałem kilka artykułów na temat memcoinów i to, co było ciekawe, to
właśnie takie spostrzeżenia, że memcoiny mogą się do czegoś przydać. Podstawową oczywiście zaletą memcoinów jest to, że one nie są uznawane za security, za papier wartościowy. Tym samym znikają z radarów SEC-u i tam nie ma pewnych problemów z nimi, które są z tymi wszystkimi kryptowalutami, tokenami, które wpadają w security jako papier wartościowy. Druga rzecz, że faktycznie memcoiny spełniają pewnego rodzaju rolę takiego wyznacznika, nie? Przynależność. Mhm. Można powiedzieć, że podoba mi się jakiś ruch, na przykład Javier Milei ma swojego memcoina. No proszę. Ludzie stwierdzili, kupimy memcoina, ja kupię trochę tego memcoina, bo podoba mi się to, co robi Javier Milei. To nie ma za sobą nic związanego z tym nawet, że bezpośrednio pomaga Javieremu Milei. Nie, to tylko pokazuje, że ktoś wierzy w to, że Javier Milei jednak robi coś sensownego. Można tak na to popatrzeć. Historia pokazuje, że to się faktycznie dzieje. No i trzecia rzecz jest jednak taka, że dzięki temu można fajnie finansować sobie projekty. Niektórzy tak zrobili. Napiszcie, co wy myślicie o memcoinach i teraz będzie, uwaga, pewnie wysyp komentarzy. Napiszcie, które memcoiny według was należy obserwować, kupić, bo mogą dać w krótkim czasie zarobić. Tak, a wiem, że ludzi, którzy naprawdę dorobili się kosmicznych pieniędzy na memcoinach, jest bardzo dużo w tym momencie. No, ja znam dwie historie. Jeden gościu chyba $100 zamienił w 17 milionów. I to jest historia z tego roku. On to tam w ciągu naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to były tygodnie, ale powiedzmy kilka miesięcy. Natomiast z tego, co czytałem, nie śledziłem go sam dokładnie, ale potem gdzieś mi się rzucił w oczy jakiś komentarz, nie, czy jakaś notka chyba na X-ie, że ten gościu zaraz potem wszystko stracił. No ale są ludzie, no jak byłem teraz na konferencji w Dubaju, poznałem takiego jednego guru od memcoinów i on faktycznie ma ciekawe strategie, pokazuje, jak można zarobić i on zarabia. Zarabia klasyczną zasadą, inwestuje w 100 tokenów Na tej zasadzie. i któryś z nich osiągnie zysk razy właśnie 100, inne może razy 20, a inne razy 0. I uśredniając Ma razy w 10, plusie, tak, na przykład, albo razy 5, więc to działa. Wymaga pewnej pracy, ale działa. No, podobno można. Sławek jest zwolennikiem memcoinów i zarabiania na memcoinach. No nie wiem, jakoś tak. No ja powiem ci, no nie, no jakoś, bo to jest czysta spekulacja. Praktycznie nic za tym więcej nie stoi. To jest taka, nawet powiedziałbym, nie tyle czysta spekulacja, bo spekulujemy zwykle na czymś, coś za tym jest. Nie? Jest Tak. choćby jakaś idea, jakiś pomysł, coś, a w memcoinach bardzo często zupełnie, ale to zupełnie nic nie ma. Ale tutaj mamy właśnie, widzisz, na przykład Dogecoina, który był od początku żartem, a w tym momencie nazwali jego nazwą ministerstwo w Stanach Zjednoczonych. No to nie, to jest przypadek. No, oczywiście, tak, ale no po prostu, no nie wiem, do czego to zmierza. No ogólnie ja przyszedłem do krypto, to może śmiesznie brzmi, tak, bo to jest taki żart branżowy, że jesteśmy tu dla technologii. No ale mnie naprawdę zaintrygowała technologia i jakby spekulacja już jakimś takim jest dalszym etapem, w którym ja to później zobaczyłem, to spekulacje. I trochę nie wiem, nie wiem, czy to jest pozytywne według mnie, że jest taki spekulacyjny rynek na memcoinach w tym momencie. No, na pewno wysysa kapitał, na pewno powoduje, że ten kapitał się rozprasza trochę, no ale też jest bardzo takim ciekawym tematem do poruszania w mediach, więc może jakoś to No, ty masz jakieś memcoiny w ogóle? No mam Doge. Doge mam. I to jest chyba jedyny memcoin, jaki posiadam. Shiba Inu, coś takiego chyba. Floki. Też chyba jakieś tam, ale one za parę dolarów mam w tej chwili. No ale tak, no tak to bywa, nie wszystko się udaje. Wy napiszcie, co myślicie o tych memcoinach. Jesteśmy bardzo ciekawi. I to, co mnie zaintrygowało, jestem ciekaw, ile wśród was oglądających ten materiał weszło do krypto, zainteresowało się krypto z powodu technologii albo z powodu idei tej wolnościowej, a ilu z was przyszło do krypto z powodu spekulacji.
To będzie bardzo ciekawa ankieta. Ciekawy jestem, tak. Będziemy czytali Wasze komentarze, na pewno odniesiemy się do nich w następnym No Comment. No właśnie, następny No Comment jest za tydzień, ale to już jest końcówka roku, więc wypada mi Was zaprosić na ostatnie w tym roku, nie, jeszcze nie ostatnie. Kwadrans z Kangą nie, jeszcze nie będzie. Jeszcze dwa będą. Będą dwa. Będzie ten w najbliższy wtorek, to jest świąteczny, z Mikołajem kwadrans z Kangą i na następny, już sylwestrowy, myślę, będzie podsumowanie roku, ale wcześniej będzie pewien materiał specjalny, na który już teraz Was zapraszamy. Tak, będzie informacja o nim, będzie na naszych social mediach i to też będzie odpowiedź na pytania wszystkie związane z tym, no co się dzieje ze zmianami, które wokół nas, no nie ma co ukrywać, się odbywają w tym momencie, czyli zmianami związanymi z Mika i tym, jak Kanga jest na to przygotowana, a jesteśmy na to przygotowani pod każdym względem i myślę, że Łukasz ze Sławkiem usiądą i przedstawił to po prostu w bardzo jasny i klarowny sposób. Tak, nie ukrywamy, to nie jest proste dostosować się do Miki, to nie jest proste być tym Mika compliant. My działamy bardzo szeroko i mamy naprawdę kilkanaście scenariuszy działania. Jesteśmy przygotowani na wiele różnych. Dla nas jest ważne, że już teraz otrzymaliśmy, zostaliśmy zaakceptowani i przez najbliższy rok, mamy rok czasu na to, żeby ewentualnie dostosowywać się do tych zmian. Cały zespół ciężko pracował. Tutaj wielkie podziękowania do zespołu, do tych wszystkich, którzy wytężali się i pracowali więcej niż zwykle jeszcze po to, żeby Kanga była gotowa. Każdy zainteresowany zapraszamy na najbliższy ten materiał specjalny. To jest ważne. I miałem coś jeszcze powiedzieć i mi umknęło. Ale myślę, że trudno. Powiedzmy, przejdźmy teraz do najbardziej kalorycznej części Czyli naszego faktów, nie mitów. Fakty, nie mity. To jest ten moment, w którym dowiecie się samej prawdy. No, z mojej strony fakt autentyczny na dzisiaj. To jest dość smutny fakt ogólnie, bo no, niedawno byłem w Indonezji, pływałem sobie tam z rekinami i jak zacząłem czytać o tych rekinach, to no, muszę powiedzieć, że bardzo mi ubodła jedna wiadomość. No. Wyobraź sobie, że na świecie rocznie zabija się 100 milionów rekinów. O, strasznie dużo. To jest 10 tysięcy na godzinę. O, ale to tak celowo, czy Celowo z i powodu to jest działalności najgorsze człowieka? jest to, że one są zabijane dla płetw. W większości, zdecydowanej Bo się je większości. mięso rekina. Tak, i najgorsze jest w tym wszystkim, już oprócz tego, że takiej ilości są zabijane, no to one są wycinane, mają płetwę i są wyrzucane do morza i one zdychają bez płetwy. I nic więcej z nich nie pozyskują, tylko obcinają im płetwy i wyrzucają je do morza. O, brutalne. Brutalne, 100 milionów Brutalne to rocznie. jest, no to jest dużo. Tak. Ja mam mniej smutny fakt. Mam taką informację. Otóż aż muszę sprawdzić dokładnie, żebym tutaj nie... Otóż w 2005 roku władze Zimbabwe wypuściły nowy banknot. On miał nominał 100 bilionów dolarów zimbabweńskich. Jejku, chyba. Z Zimbabwe. 100 bilionów dolarów. W dniu emisji nie można było za ten banknot kupić nawet chleba. Tak to jest z Może to pieniędzmi. ile to jest zer? No, 12? bilion to jest 12 zer. Tak, milion to jest 9. Nie, to jest 6. Miliard to jest 9. 9, bilion to jest 12 zer. 12 Czyli tam było 14 zer. 1 i 14 zer. Widziałem gdzieś pierdylion dolarów, taki banknot, tutaj był 100 bilionów. Miliard złotych. Miliard złotych, tak. Więc można i tak, pamiętajcie, do czego prowadzi poleganie na pieniądzu, który jest pieniądzem wiary. Pieniądz fiducjarny, fides, wiara, sama nazwa wskazuje. No i na koniec,
Już wiem, co miałem powiedzieć. Otóż uwaga, nie tylko subskrybujcie dzwoneczek i lajkujcie ten film, czy dawajcie komentarze, ale zachęcamy Was do tego, żebyście polubili wszystkie nasze social media, followowali, czy tam polubili, czy jak to się tam różnie nazywa. Szczególnie polecamy oczywiście Facebooka i Xa. Jesteśmy tutaj aktywni, nasz Telegram dalej czeka. Tam będziecie mieli informacje na temat tego nowego materiału, jak i również wszystkich zmian, które następują. Te zmiany czasami są bardzo kosmetyczne, czasami są tylko takie słowno-muzyczne, a czasami mogą niektórych faktycznie zainteresować, więc bądźcie czujni. Zachęcamy Was do tego, żebyście tutaj to zrobili, byli z nami na bieżąco. Nawet się uruchomiliśmy na Blue Sky, czyli konkurencja dla... Jest to ciekawe, jak długo. No zobaczymy, tam mało. Tych użytkowników mają już tam kilkadziesiąt milionów. Także, zobaczymy. W każdym razie, No jest tak fajnie, miło, ciepło, przyjemnie tam. Wszyscy uśmiechnięci. Wszyscy uśmiechnięci, tak. Dobra. Kamilu, Łukaszu, okrzyk. To chyba zabiorę Ci to, co zawsze mówię. Bitcoin ciągle królem, BCK. No ja powtórzę, Bitcoin ciągle królem, bo Bitcoin po prostu jest królem i z tymi zawołaniami zostawiamy Was w czasie świątecznych przygotowań. Zachęcamy jeszcze raz na najbliższy kwadrans z Kangą, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, ale rano o 9 przy kawce, bo jeść śniadania chyba nie należy. W naszej kulturze chyba obowiązuje ten post, chociaż nie jest obowiązkowy. Tak. Wiem, że nawet niereligijne osoby go stosują, bo to jest część naszej tradycji polskiej i myślę, że to nie jest nic złego, jeżeli takie tradycje się pielęgnuje. Dokładnie. No co, do zobaczenia, do widzenia i wesołych świąt. Trzymajcie się. Hej.